while ago, you asked me why I cared so much about the remnants. It's because I saw Alan the night of the accident, during the mass hallucination. Except, I'm not sure it was a hallucination. We had a tradition. When we were both working late, he'd swing by my lab for a coffee break at some ungodly hour. That night, he visited, we talked. The coffee burned my tongue, nothing out of the ordinary. Seconds later, the gamma ray surge swept through the facility and the roof caved in. I looked for him in the aftermath. I couldn't find him anywhere because he hadn't been in my lab. He was ground zero at the accident site. Miles away in the deep zone. But I saw him, touched him, smelled his cologne. He was there, impossibly there, more than a hallucination. You never reported that? Admit to Arda that I communed with my husband's ghost. When they were already looking for ways to push me out, not a chance. I gave them my technology and my home, but I'd be goddamned before I let anything destroy my professional credibility. And this remnant is my last chance to know if what I saw was true. If it came from the well, or if it was all in my head. The things we spoke of. Things I couldn't have made up. Never mind. I know how it sounds. Like you've seen a ghost. Oczywiście po raz kolejny wyjechaliśmy sobie poszalnić, a oni zaczęli gadać. Dobrze, że włączyłem nagrywanie. Witajcie zatem w kolejnym odcinku. Tada! Good news. I can replicate Alan's suppression method. We'll stand some chance of halting the gamma ray burst from the well. 30 years later, my late husband still manages to impress. Figuring out how to keep you alive once the reaction gets going, however, that's harder. But I have an idea. Francis, I need your ear. Go on. We know that as soon as the car gets to the well, the trigger will be instant. Once this remnant expends its energy, gamma radiation will erupt from the well, and the driver will be at ground zero taking the worst of it. But can we activate the gateway as soon as they make contact? It's tricky. Too early, and we may interrupt whatever reaction process the remnant carries out. Too late, and it's bad news for the driver. There's too many unknowns. Only the driver will know the right time to use it. How can you be sure they'll live long enough to make that call? The ARC device has been transmitting data every single second since it was installed. Every drop of fuel, every spark plug that car's lit, I have on record. You've been running an experiment this entire time, with the driver as the guinea pig. The mere act of being alive is the biggest experiment of all, dear. Is that another one of Alan's sayings? That one's all mine. Driver, we've seen that car protect you this entire time. It's triggered a gateway in your time of need. It's ferried you back to the garage through every circumstance and obstacle and bump in the road. So we can trust that it'll protect you long enough to get you away from whatever and wherever you end up. Still sounds like a heavy dose of blind faith to me. Could be. Oh, there's one last part to this, and it's waiting for you back at the auto shop. Take your time. Enjoy the view. The remnant was so close to figuring it all out. Fresh new upgrade waiting for you, driver. Straight out of the oven. Okej, autko jest uszkodzone, fajna muzyczka się włączyła. I Opi, no to mamy do naprawienia. Opi wysłała nam coś do przeładowania urządzenia ARC. Zobaczmy, co ona nam wysłała. What do you think, Francis? It could work. It will work.
We don't know anything about the well, but the driver doesn't have to go in completely empty-handed. You're removing the arc device's limiter and overloading its charge capacity. Right. So no matter how much energy the car's getting blasted with, the arc will be able to overpower it to open a gateway. It's the only way to extract the driver from whatever's going to happen at the trigger point. And then we use Alan's suppression technique to keep the whole thing from completely exploding? This sounds like a lot. It's what we've got. Driver, go on and install that arc device modification. We'll spin up the suppression system in the meantime. O kurcze. Arc device mod's looking good. Now you can head out and overcharge it. We'll give you instructions when you're en route. No dobrze, odsłoniliśmy sobie tutaj jeden dojazd. I teraz możemy się dostać do miejsca barykady anomalii. Zbadamy sobie oczywiście pobliskie, żeby sprawdzić, jakie warunki panują. No do tej musimy tędy jechać, inaczej się nie da. Wygląda na to, że tam dużo jest błyskawic i innych takich rzeczy. Mamy solarny panel. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może lepiej tego sobie założyć na razie. Bo się zakręciłem. Możemy jechać. Dobra, i teraz tutaj, o Jezu. A2, C4. To lepiej nam na E6 jechać. Misiogi. Klasycznie będziemy zgarniać, o, kotwicę po drodze. O Jezu, te mędy. Mamy na nich tarczę. Nie boimy się. Jednak większa bateria, więcej razy możemy użyć zarówno tarczy, jak i skanera. Może nie będziemy musieli się tak martwić o to. A gdzie jest ta droga? Tu? Gdzieś powinna być droga, halo. Ja tu nie widzę drogi. No tak, to my się trochę uszkodzimy. Nie najlepszy pomysł. O Jezu, ilu tych tutaj jest?
No widzicie, jak to wybucha koło naszego samochodu zaraz? No i jakie chamstwo. Wszystko się pojawia w momencie, gdy kradniemy, zmieniamy właściciela kotwicy. Tak nie powinno być w ogóle. Tu już nic po drodze nie będzie ciekawego, widzę. Więc na spokojnie. Okej, nie pomieszać. Musimy jechać tu A2, C4. O, tu jest stacja naprawcza czy ładowania? Tak jest. Niech nam naprawi samochodzik. A my się rozejrzymy. Albo i nie. Jeszcze trochę zostało, spoko. Pojedziemy po tego i tu wrócimy. Ojej. Odjechał nam trochę chłopak. O shit. No, musimy już zbierać. Nie ma czasu nawet na zbieranie. Dajcie nam trochę prądu. No dobra. No to z naszego zbieractwa nici musimy jechać. Jeszcze złapaliśmy kapcia. A2, tu już powinno być spokojnie. Mad Maxowo się czuję. Widzicie, jak to ładnie? A tu jest stacja. Kurde, rozpieszczają nas. Albo wiedzą, że tutaj coś się będzie działo. Jedno z dwóch. Tego zgraniamy. Co nam się stało z kołem? Kurczę, dopiero co wsiedliśmy. Zatrzymamy się gdzieś, to spróbujemy to ogarnąć. Okej.
Która to opona wysiadła tym razem? Trzymajcie mnie. Jezu. Znowu przejeżdżamy przez starą ścianę. Czy on wybuchł? Nawet nie wiem, czy w dobre miejsce pojechałem. Ale trochę tu posprawdzamy. Przetestujemy liberatora? Jak on działa? Takie rzeczy. Możemy pozyskiwać części, ale fajne. Dobra, ej, to fajny ten liberator. Dotarliśmy do miejsca, gdzie jest fabuła. Give us the rundown, Francis. What, me? The electrical grid is your department. You know the plan as well as I do. So you'd rather trust me than have to speak up for yourself? Guess you're on your own, driver. Good luck. Okay, fine. The regular anchors aren't enough to overcharge the arc device to the level we need. But there's an old anomaly barricade we can piggyback onto. It's archaic technology, an early attempt to stop anomalies from drifting out into the wider Olympic Peninsula. It worked for some time. Until it didn't. But long enough to get the old wall built. The barricade's in bad shape, but what's a little rampant voltage leakage? Not like the ghosts and goblins of the deep zone will mind. And if they do, more the better for Francis. Huh? Appreciate the olive branch, Abby, but boy, do you have a lot to learn about the paranormal. I'd be happy to give you a primer after all this is over. Hard pass. I'm far too old for that. The car will induce a current along the barricade, in the same way you did it crossing the old wall. Every connection point needs to be induced within a limited time. Electrify the entire barricade, and we'll have all the power we need. You heard him. Floor it, driver. A, czyli to samo, znowu musimy działać jako... You're near the barricade's operating station. Can you get in there and look around? We need something that'll give us the lay of the land. Dobra, ja wiem, że mamy działać, ale... Nie zebrać tego... To byłby grzech. Okej. Opcjonalnie przeskanować mapę. No to idziemy opcjonalnie przeskanować mapę. Ale gdzie ta mapa jest? O, to jest pytanie. Tu jest.
Perfect. I'm uploading the barricade map to your ARC device. By my calculations, if you electrify all 8 posts, you'll have all the power you need. Okej. Oppie, does that seem right? Does it seem right to you? I think so. Yeah, I ran the numbers a few times, and Then get to it, driver. No to jedziemy. Uff. Widzicie, jaką rundkę musimy spalić dookoła po tych znacznikach? Będzie ciekawie. Zaczyna się. Jeśli żadna opona nam się nie przebije. All right, it's working. Ci piesi na środku drogi. Looking good, driver. Ja wiem, że dobrze wyglądam. Haha, haha. You're making good time. Keep it up. Few more to go.
Uhuhu. We're charged. Arc device readings at 4.2 gigajoules and holding steady. Good, then we're all set. The arc device is ready to go. It'll hold that charge for as long as we need it. Ej, czy my się tutaj ładujemy? Wow, okej. Pedal to the metal, driver. Storm's coming. Aha, mamy uciekać. Subcio. Pewnie, że uciekamy. Przeładowaliśmy. Dobra. Co? Kurde, nie widziałem go. Widzicie, jak to jest ładne? Rzadko kiedy wysiadam przy samym końcu, bo promieniowanie, ale tym razem mamy trochę czasu. Nice work out there. The whale could be a lot. Take your time and gear up. No telling what that remnant's going to unleash. Okej, i chyba zostało nam ostatnie zadanko. Koniec drogi się nazywa, żebyśmy zbliżyli się do studni. Hey, driver. I sent you something, if you don't mind taking a look. Coś tam Francis wysłał? Tobias's favorite cryptid of them all. If it's not too much to ask, if you could put it on your dashboard, so Tobias can come along for the ride, for wherever you're going. But don't feel obligated by any means. Ja, dał nam tą figurkę na ten. No nie mówcie. No pewnie, że ją założymy. Nigdy nie zapomnę. Jedziemy zawsze razem. Zawsze wspólna jazda. Pewnie, że założymy. Pytasz, dzika czy w lesie? No właśnie. Dobra, pokażę wam jeszcze, co można robić z perełkami. Czasem fajne fanty z nich wypadają. W tym wypadku dużo śmiecia. Absolutnie. A zobaczymy, co z tej wypadnie. O Jezu, jak ona ciężka, jak się ciężko z nią chodzi. Patrzcie. Baloniki nawet. Widzicie, co tu się dzieje? Okej, i to jest kolejna rzecz, której wam jeszcze nie pokazałem. Można użyć odkurzacza. On wciąga wtedy wszystko, co leży na podłodze, na obszarze tutaj garażu i chowa do pojemnika. Tadam! Pomyśleli o takich prostych rzeczach, które ułatwią nam życie. Bardzo dobrze. Jeszcze farba, naklejka. Dobra. No i to tyle. My się przygotujemy do następnego wypadu, do ostatniego wypadu. To tutaj sobie skończymy. Autko pewnie znowu będzie inaczej wyglądało, gdy się spotkamy ponownie. A tymczasem trzymajcie się i do następnego. Cześć.